Igrzyska się jeszcze nie zaczęły, a na organizatorach ciążą już poważne podejrzenia o korupcję. 20 czerwca francuska policja dokonała nalotów na siedzibę Komitetu Organizacji Igrzysk, pod którym się właśnie znajduje, oraz na siedzibę państwowej spółki Solideo, nadzorującej konstrukcję olimpijskich obiektów. Wreszcie 18 października policja odwiedziła również firmy, które wygrały przetarg na organizację ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk. Rewizje zostały wykonane z nakazu Krajowej Prokuratury Finansowej, która prowadzi już 3 śledztwa dotyczące zarzutów nielegalnego uzyskania korzyści materialnych, sprzeniewierzenia środków publicznych, faworytyzmu oraz tuszowania faworytyzmu. Zarzuty dotyczą potencjalnych konfliktów interesów przy zamówieniach publicznych wokół igrzysk czy w kontraktach na usługi doradcze. Prokuratura interesuje się m.in. dyrektorem wykonawczym igrzysk Edwardem Donnellim. Zanim został on mianowany na tę funkcję, Edward Donnelly stał na czele agencji eventowej RNK, która do dziś świadczy usługi dla Komitetu Organizacji Igrzysk. W sierpniu 2022 roku RNK, jeszcze pod wodzą Donnelly'ego, wygrała opiewający na 19 milionów euro kontrakt na organizację sztafety z ogniem olimpijskim. Nie byłoby może w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że zaledwie 2 miesiące później Donnelly opuścił RNK, by zostać dyrektorem wykonawczym igrzysk. Nominacja ta wzbudziła wiele kontrowersji. Specjalna komisja do spraw etyki przy Komitecie Organizacji Igrzysk wymusiła na Donnellym sprzedanie swoich udziałów w RNK oraz odsunięcie od wszelkich przetargów, w których startowałaby jego była firma. Trudno jednak podejrzewać, by Edward Donnelly trzymał się z daleka od RNK, którą prowadzi teraz jego brat. Inne podejrzenia dotyczą związków między Donnellym i jego przełożonym Etienne'em Taubois, a sportową agencją eventową Keneo, będącą jednym z podwykonawców paryskiej imprezy. Taubois i Donnelly to de facto współzałożyciele Keneo. Donnelly był na jej czele przez 10 lat do 2018 roku. Taubois za to opuścił firmę 3 lata wcześniej, by zostać dyrektorem generalnym jeszcze wtedy Komitetu Kandydatury Paryża do organizacji igrzysk. Wydaje się, że nominacja Taubois wyszła jego byłej firmie na dobre. Komitet jeszcze wtedy Kandydatury Paryża, ale już z Etienne'em Taubois na czele, powierzył właśnie Keneo publiczne zamówienia w wysokości 2 milionów euro. Ta sytuacja zupełnie nie razi Taubois, który twierdzi, że nie ma już nic wspólnego z Keneo, od kiedy odsprzedał w niej swoje udziały jeszcze przed objęciem nowej funkcji. Prawdopodobnie w ramach uciszenia afery organizatorzy przestali korzystać z usług Keneo, systematycznie odrzucając jej oferty przy nowych przetargach. Na tę sytuację skarżył się nawet publicznie nowy prezes Keneo, który stwierdził między wierszami, że jego firma płaci teraz za to, że widnieje w CV Donnelly'ego i Taubois. Trzecie i ostatnie śledztwo dotyczy podwykonawców ceremonii otwarcia igrzysk. Rok temu ten przetarg wygrało zgrupowanie aż 5 agencji eventowych. Wśród nich firmy Ubibene i Double Two. Co ciekawe, szefem Ubibene do 2018 roku był niejaki Thierry Reboul, czyli obecny dyrektor do spraw ceremonii igrzysk i główny pomysłodawca parady na Sekwanie. Prezesem Double Two jest z kolei długoletni znajomy Thierry'ego Reboula. 10 lat temu obaj panowie prowadzili razem agencję eventową w Marsylii, a także posiadali wspólnie łódź. W świetle tych kłopotliwych powiązań Reboul musiał zrezygnować z udziałów w swojej byłej firmie i odsunąć się od przetargów, w których startowałaby Ubibene. Organizatorzy oczywiście bagatelizują przytoczone fakty, tłumacząc się specyfiką francuskiego rynku masowych wydarzeń sportowych. Agencji eventowych mało, specjalistów niewielu, każdy każdego zna. Skąd mieliby oni zatem zatrudnić kompetentnych fachowców, jeśli nie spośród sprawdzonych już podwykonawców? Być może jest w tym trochę prawdy, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że w Paryżu organizacja igrzysk wygląda coraz bardziej jak koleżeńska komitywa o wzajemnej wymianie przysług. A to niepokojąco przypomina kumoterstwo. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejne odcinki Kulis Igrzysk Paryż 2024.